Cześć, z tej strony Krzysiek. Witam na kanale Mąż przy garach. Nie organizuję w tym roku imienin, ale żeby mimo wszystko trochę poświętować, chciałem przygotować mały deser. Z tą lekką jak chmurka roladą bezową poradzimy sobie z żoną bez najmniejszego problemu. Słodycz bezy przełamiemy aromatem limonki i świeżymi malinami. Jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Was zapraszam na film, a ja biorę się do roboty. Przygotowanie naszej rolady zaczynamy od białek. Dobrze schłodzone białka przelewamy do czystej, suchej miski. Jest to bardzo ważne, żeby w misce nie było żadnego śladu wody, w innym wypadku białka nie ubiją się. Zaczynamy ubijać je mikserem na wysokich obrotach do momentu, aż będą puszyste i niemal sztywne. Kiedy osiągną odpowiednią konsystencję, zaczynamy stopniowo dodawać cukier. Robimy to w kilku partiach, w małych ilościach, do momentu, aż wykorzystamy cały potrzebny cukier, a białka staną się lśniące. Pora na ostatnie dwa składniki naszej bezy. W małym naczyniu mieszamy ze sobą ocet i skrobię kukurydzianą. Możecie też użyć ziemniaczanej. Po dokładnym wymieszaniu składników dodajemy je do białek i ponownie miksujemy przez około 20 sekund do całkowitego połączenia. W tym momencie nasza beza jest gotowa do pieczenia. Pełną listę składników i przepis znajdziecie jak zawsze w linku w opisie. Białka przekładamy na wyłożoną papierem do pieczenia blaszkę o rozmiarach 33 na 23 cm i równo rozprowadzamy po całej powierzchni. Robimy to najdokładniej jak to tylko możliwe. Dzięki temu unikniemy grubszych miejsc w gotowej bezie, które mogłyby się złamać w trakcie zawijania. Tak przygotowane białka trafiają do piekarnika rozgrzanego do 190 stopni w funkcji góra-dół na 10 minut, do momentu kiedy góra nabierze lekkiego koloru, a całość dobrze wyrośnie. Po tym czasie zmniejszamy temperaturę do 160 stopni i pieczemy przez 5 minut. Po tym czasie wyciągamy bezę z piekarnika i odstawiamy na 5 minut do lekkiego przestudzenia. W tym czasie beza opadnie, nie martwcie się, jest to całkowicie normalne. Po 5 minutach nadszedł czas na obrócenie bezy. Ja robię to tak, że kładę na bezie papier do pieczenia, a następnie czysty ręcznik kuchenny. Ten przyda się później przy zawijaniu rolady. Całość przykrywam większą blaszką do pieczenia i jednym szybkim, płynnym ruchem obracam blaszki. Po wszystkim ściągam z bezy blaszkę, w której ją piekłem, a następnie delikatnie odrywam papier do pieczenia. Tak przygotowaną bezę pozostawiamy do całkowitego wystudzenia na około 2 godziny. Po 2 godzinach możemy zabierać się za śmietanę. Do miski wlewamy mocno schłodzoną śmietankę, najlepiej 36% i ubijamy ją mikserem na wysokich obrotach. Uważajcie, żeby nie zrobić masła. U mnie niewiele zabrakło, bo użyłem śmietany około 50%. Kiedy śmietana jest ubita, dodajemy do niej startą skórkę limonki i delikatnie rozprowadzamy ją w masie. Nadchodzi czas na złożenie naszej rolady. Bitą śmietanę wykładamy na wystudzoną bezę i równo rozprowadzamy ją po całej powierzchni. Dobrze ubita śmietana rozsmaruje się bez najmniejszego problemu i nie będzie wypływać z gotowej rolady. A jako że wakacje w pełni, a nad całym krajem unosi się aromat grilla, w kolejnym filmie pokażę prosty przepis na dodatek, który świetnie będzie współgrał z grillowanymi potrawami. Przyrządzimy prosty sos piwno-serowy. Już teraz serdecznie zapraszam. Na śmietanie układamy równą warstwą owoce. W tym przypadku są to maliny i pokrojone w drobną kostkę nektarynki, ale świetnie sprawdzą się również borówki. Zbliżamy się do najbardziej ekscytującej części, czyli zwijania rolady. Robimy to ostrożnie, ale odważnie. Rolada łatwo wyczuwa strach. Roladę układamy krótszym bokiem do siebie i zwijamy ją w miarę ciasno, pomagając sobie przy tym ręcznikiem. Uważamy jednak, żeby nie zgnieść owoców w środku. Beza powinna być elastyczna dzięki krótkiemu czasowi pieczenia, co ułatwi cały proces. Podając roladę możemy ją przyozdobić dodatkowymi owocami i skórką limonki.
Rolada jest niesamowicie lekka i znika błyskawicznie. Słodka beza przyjemnie kontrastuje z malinami i limonką, a całość uzupełnia niemal kremowa bita śmietana. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Napiszcie, jakie desery przygotowujecie dla małego grona. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!